Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Piciu. Mam tu załadowane przyczepkę DB14, ale żeby to wszystko ładnie weszło z DB14 musieliśmy zdjąć te nadstawki do plandeki, bo bym miał za wysoko niestety. Tu już widać, nie, bo 14 jest jednak trochę większa, nie mogliśmy dalej cofnąć, chyba żebyśmy zdjęli tego, ale jest na styk. Kliny ładnie weszła, to się w miarę trzyma. Naczepem dojechaliśmy już do końca, bo wiadomo było, że ładowareczka musi tu do zera zejść. To są pilne wszystko sprawy, bo ładowarka dosyć ciasno tutaj jest. Tak bardzo ciaśniutko, mam nadzieję, że się nic nie poryszę. Ale niestety tak czasami bywa. Trzeba było jakoś wszystko z wysokością, kurde, jakoś zjechać, żeby było dobrze, żeby wszystko pasowało. Także mam tu Goliata Krukowiaka jeszcze. Także mam tu Goliat Krukowiak do klienta jako pierwsze, później gdzieś tam ładowarkę mam gdzieś tam Koszalińskie i przyczepa też gdzieś tam koło Koszalina. Dowiedziałem się, że mogę tutaj nagrywać. Jestem tutaj Cybulino. Tak. Dokładnie jak spamiętałem. Okolice Popegeerowskie. W tym miejscu tutaj był cielętnik. Popegeerowski. W 73 roku był budowany. Aha. Nie ma go. To za moich prawie czasów. Bo jestem 7,4. Tam były krowy, a tam dalej były byczki. Na eksport szły. Stamtąd. No. Tam trochę dalej. No. Nie ma. Nie ma. Zmielone wszystko. Szwed przejął gospodarstwo, tutaj 2000 hektarów i tak niby miał 60 ludzi zatrudnić, a zatrudnił chyba 6. I tak podupadało wszystko. To zostawił, tamto zostawił, bo to miał dwa gospodarstwa, Cebulino i Kurowo. Tam dalej 2 km stąd jest Kurowo i Kurowo miał, nie? I tak pomalutku i to powykańczał i koniec. Jeszcze budynek został. To jest tam ten tamten, Tam są silosy. No. To były budowane za Niemca. Włosi budowali, wojsko włoskie budowało. Aha. Bo to miał kiedyś gospodarstwa, dwa gospodarstwa miał Niemiec. Cebulino i Cetuń. Aha, Cetuń. No, tutaj niedaleko. No. I tu jest jeszcze ten pałac jest. Nie? A tu został jeszcze tylko ten magazyn, można zaniedbany powiedzieć. Jest. Zaniedbany. A to był silosy, 4 silosy są zbudowane z desek. O kurde. No tak ciekawie jest, takie ukośne deski, że tu mogły sobie zboże wybierać, a ono nie wyleciało. No, jest tak ładnie zrobione. No, a tak ładnie było zrobione i powietrze dochodziło. To nie tak jak zbiorniki te winy, nie? Szkoda, że nie można wejść. Nie, tam można byłoby wejść chyba, bo to taki kolega teraz, to gospodarstwo, to tak mu przepisali, bo on ma ziemię i nie wiedzieli, co tym zrobić, a to niby jakiś zabytek, czy coś i tak. Jak zabytek, to później już wcisnęli mu taka, ale on nie jest tyle, żeby to zrobił. Ten dach zarwał się i tam chyba leci do środka już. No wiadomo, bo jak już ci nadzór budowlany, kurde, można powiedzieć, A tu to trzyma później łapę na tym. A ten cały tu budynek, to miała być przechowalnia ziemniaków. Aha. Widać jeszcze te otwory, nie? I tu były wentylacje. No. Tutaj była przebieralnia, była tu w tych dwóch miejscach, a tam miały być ziemniaki, ale to tak gdzieś szybko się chyba rozleciało. Później założyli tu chmiel, chyba 12 hektarów, 14 hektarów. Na tych dwóch, te ziemię teraz my mamy. Syn kupił tą ziemię, nie? Tu i tu. I tu chmiel był. I tutaj robili granulat. Do broku, do Koszalina. I w Koszalinie później tak, nie wiem, wydawało się, że w Niemczech jest tańszy niż tutaj, bo tu za dużo ludzi zatrudniał. Takiego kontroli nie miał ten, co się tym opiekował. No i oni, nie wiem, tam ich tak może trochę nie robił tak jak trzeba i wzięli to zlikwidowali. Te słupy wszystkie powyciągali, te druty pozabierali. Nie ma. I nie ma. I to kupiliśmy ten budynek.
A to pierwszy był tylko budynek. A to na browar chmiel tam wszystko było włożone gdzieś, tak, nie? tak. I ten budynek kupiliśmy, no to trzeba było cały dach robić. No wiadomo, nie? Blachę żeśmy położyli, bo tutaj jest bardzo mały taki spad, nie? No ale blacha taka 9 metrów i 20 centymetrów jedna strona. Aha. A to tamten ma 1200 metrów, a ten 400, 600 metrów. No to już ładnie Także jest, nie? wszystkie maszyny, wszystko mamy tam. Poupychane. No, zimę nie potrzeba, nie? I zboże wszystko wyjedzie tam. No jeszcze tam syn teraz przeszedł trochę na ekologię, chyba połowę ziemi, tam 130 hektarów. Na 130 hektarów tam gospodarzy to chyba połowę już ma na ekologię. I teraz jeszcze jedno pole chcą na Wojtalikę. Przyjeżdżają tak mężczyzn. No, jest dobre, są, tu jest wysokie napięcie zaraz za tym polem, nie? No, to im by pasowało. Z początku mieli gdzieś tu wiatraki być. Na tym jednym polu u nas jeszcze mamy w dzierżawę tam 40 hektarów, to tam miały być 2 wiatraki. Ponoć z Żegrze tu jest lotnisko i że się wojsko nie zgodziło, a tego to ja nie wiem tak dokładnie jak to. No może coś tam być, nie? No wiadomo. A wiatry tu wieją, bo tu kurde od morza to trochę pociągnie, nie? No właśnie te wiatraki miały tu być. No to 24 czy ileś tam wiatraków. Ale, no to ładnie. A przerzucili się teraz na Wojtalikę. Ciągniki Arbos i Aupax to ciągniki rolnicze gotowe pod rolnictwo 4.0. Jak zabronili to. No coś musi być. Nie? No trzeba te źródła energii jakoś odnawiać. Tak. A to jeszcze tak nie jest zrobione tak jak trzeba, bo tutaj te podwórko zrobić, żeby jakieś coś zrobić, no to zobacz jak to wygląda. No. Ponoć ten, co projektował ten budynek, tak jak ten słupek tutaj koło tej skrzynki takiej niebieskiej, nie? To tu miał być dopiero poziom. Aha. A on jest niżej. A ono jest niżej. On gdzieś wyjechał, jego gdzieś nie było, miesiąc czy ileś, a im się spieszyło, żeby to zrobić. I zrobili tak jak było. I tak zrobili. Aha. Jak to mówią, okazuje się, że później jeszcze jakieś metale zostały, co te stopy, co miały być podniesione. To cała ta hala do góry. No, na tych stopach miało być. To ponoć to zostało. Było zrobione, a no tak zrobione, jak jest. Oni nawalili tu zboża. Przyszła burza. I pompowała tam woda. Pompowała tam woda do środka. No wierzę. I masakra. Później te zboże woziliśmy do Nacłaja, bo ja tu pracowałem trochę w tym, stacja to było hodowli roślin Dobrociechy. I woziliśmy to do suszarni. Ale to już nie będzie to, nie? Tak wysuszyli, że normalnie w całej okolicy kawą pachniało. Się paliła już. Brzynki można było robić. I nie zmarnowało się to. To poszło na gorzelnię, bo mieliśmy, tak myślałem właśnie, mieliśmy w Bobolicach jedną gorzelnię i jedną w Dobrociechach gorzelnię. Poszło na gorzelnię i poszło to na bimber. No ale bimber się nie nadawał do picia, nie? No. To woziliśmy to, jeszcze sam woziłem to do Radomia. I z bimbru robi się co? Proch. Ten szczelniczy? Proch. Nie, proch. Tak. Ten szczelniczy. Proch. Normalnie. Kurczę, tego nie wiedziałem akurat. W Pionkach, no to w Radomiu, tam w Pionkach to produkują amunicję. Tak, dokładnie. Do broni tej myśliwskiej i nie wiem, i chyba do kałaszników i do tych innych też, nie? To mnie pan zaskoczył. Tego nie wiedziałem. No nie, jestem myśliwym, to wiem. A z tyłu... Czyli poluje pan? A z tyłu, tak, poluję. To od 76 roku. No to ładnie. A z tyłu, przecież na tym naboju pisze piątki. No. Dobra amunicja. Jest, nie? Śrutowa. I kulowa to mesko. No wiem, że tam robią, tylko nie pomyślałem, że z bimbru. Z bimbru się robi Tego nie wiedziałem. Ja też byłem, jak zajechałem tam, mówię, do tego, nie? Szok. Bo tak do Poznania woziliśmy do Polomosu ten bimber stąd. No. Bo był ziemniaczany i był bimber ze zboża, nie? Ze żyta. To woziliśmy do Poznania. Tamten, a ten niedobry taki, jak było jakieś zboże spleśniałe czy coś tam,
to szło na amunicję. No to oni tam zaraz wyłapali, nie? No to nie szło, to poszło na bimbę, na ten. Na amunicję. Na amunicję, o. Kurde. Tak to jest. Zawsze można spożytkować się. No, przyczepa fajna, nie? No. Elegancka przyczepa. Ale też Metaltechu kupujecie? Ja nie wiem właśnie. Nie wiesz. On chciał, bo tak ta hala nie jest taka duża. No. Chodź ci pokażę. Ona nie jest taka, że nie można, no takimi dużymi ciągnikami nie za bardzo, nie? No. No tutaj to tak trzeba było ciężarki pozdejmywać, żeby tam wjechać do hali i tego, zawracać, ale nie ma problemu, żeby tego. Tu się wjeżdża, tam wyjeżdża. Dobrze. No tu jeszcze jest właśnie ten kawałek do kupienia i to właśnie syn napisał, to już chyba ze 2 lata temu i chce kupić, bo to pół hektara tego po tych cielętniku. No. A tak to jest, nasze to jest dotąd. Dotąd. No. No to nic nie grudziliśmy, nic nie zrobiliśmy, a materiał mam do grodzenia, żeby to ogrodzić jakoś, żeby to wyglądało, nie? No jak się dogada człowiek, no. A czemu nie? Tu do ładowania mam zboże. Jak tutaj mam zboże, tam zajeżdża ciężarówka i tu ładuję. Tym ciągnikiem, tamtą szypą, taką samą. Tą większą, no. I tam druga rampę tam zrobiłem. Stamtąd tam. No. Też dobrze. Nie potrzeba wysoko ładować, bo te ciężarówki przyjeżdżają takie ja wysokie, wiem, mają coraz, burty, kurczę, nie? A tutaj podjeżdżasz i... No nie, jest to głupie, nie? Tu jest utwardzone, dobrze, nie? No ale no popatrz się, no jak tu zrobić, co tu zrobić, żeby to było, miało ręce i nogi. Ten rów, tutaj tylko z wioski śmieci wozili. Aha, do tego rowu. Nie, tam ta górka co jest, ja ją tak wyprofilowałem i ten rów zrobiłem, żeby woda jak leci, to leci tam, zawsze pełna woda jest. Ja tu mam na zdjęciach jak... No. A on gdzieś tam, upływ gdzieś tam jest? Jest upływ. Jest upływ. Bo ten murek co jest, to tam kiedyś det stał. No, do góry. No, det i tam zawsze oleje, czy tam coś robili. A tam gdzie ten budyneczek taki mały jest, to tam tu było paliwo. Beczki były z paliwem, oleje tam trzymali tu z ferialu. Tam. No i dobrze. No i kawałek hali jest. No jest kawałek hali, jest. O, widzę tukano nawet. Takie jak potrzebne jest. Dokładnie. Ładowarka jest, wszystkie klucze, takie podręczne. I to pewnie te słupy na tą wysokość miało być pewnie, właśnie. nie? Tak myślę. Tak. No Tu właśnie. miały być słupy, tu były zrobione 1,5 metrowe, do tego się by przykręcało 1,5 metrowe te... Kotwy takie. Takie kotwy. No i to wtedy by było, ręce i nogi miało, bo by było równo. Dokładnie. Wtedy można byłoby bruk zrobić, czy tam coś, nie? Wialnia, widzę właśnie. Dobra, chodź. No. Jeszcze można owiewać. Tak. Gryka jest do sprzedania, nie kupują, nikt nie chce kupić gryki. Nikt nie chce. Adrian też słyszałem, że chciał sprzedać. I miał czyściutko, bo on posiał szybko po zimowym tym. Tak, coś tam było, no. Szybko tak robili, kurwa, ekstra zrobili, a takie czyściutka była ta gryka i też tak tego. Jak kupuje się tam gdzieś skądś, to później u nas tam jest taniej, to wiadomo, nie? Tak. I miejmy nadzieję, że to w końcu wyprostują. Też kupiłem sobie na stare lata, mam ogródek. Gleborgzarkę. Kupiłem glebę, chłopie, to trzeba tu siły do niej, do byka do tego. Bo ona rwie, to nie? tak rzuca. Masakra jakaś, mówię. Chyba się pomyliłem, mogłem mówić coś innego kupić. A to zobacz, taka szeroka kurda, a jak twardo, to tak cię rzuca, że głowa boli, nie? No trzeba mocno trzymać. A kombajn, który czekał, masz 5 lat chyba. 5-letni. 5 albo więcej. Elegancko. Ja im koszę. Nikt więcej. Nikt więcej. No tak gdzieś po 300. Czyli sprzęt zadbany będzie. Kosimy tym. To sprzęt zadbany. Zawsze po żniwach wyczyścimy, nie myjemy kombajn. Tylko wydmuchać, wiem. Wydmucha się, czyści,
tego, chociaż on ma łożyska, te ale klasy mają łożyska kryte lepiej, dobrze. Ale lepiej nie tego, nie? Lepiej umyć jest na wiosnę, nie? Przed wyjazdem, nie? O, widzisz, no, podsiewacz wyciągnięty, wymalowany jest, No elegancko. wyczyszczony, ekstra. Później będę wkładał No, to. no. Bo Jeszcze chwila czas. no, jest, no ale to tak dosyć trzeba No, się spieszyć z tym wszystkim. Nie? O, No, elegancko. to taka hala. No, wiedziesz normalnie traktorem tu i tak zakręcasz, później się cofnie do tyłu, tu się wysypuje zboże, nie? No, Albo tam się wysypuje. no, jak potrzeba, nie? Te. Widzę Więcej zbóż się sieje, nie? To tak. ławeczka grillowa, można powiedzieć, schowana. To schowana jest tak. Schowana. Jeszcze trochę będzie na dwór, bo już się ciepło robi. No, zgadza się. Dobra, będziemy odpinać i jedziemy z bałaganem. Tu jest auto, to też, no, posadzkę to trzeba było też zrobić. No, No, kurde, to jest taka... Pod spodem ona jest izolowana. Tu możesz zboże ładować i ono wilgoci nie dostaje, bo ma pod spodem papę. No, a teraz to trzeba by było to... No, A tam mamy też, w tamtej hali też mamy sprzęt. To znaczy przyczepy są, nie? no. Tam najstarsza przyczepa to tamta jest. A ja muszę chyba iść po tamten ciągnik. Jak ludzie zostawiłem w domu. No dobrze, Ten mały zanim ciągnik. ja odepnę, to To spokojnie. 60 ściągniemy, nie? Da rady? Chyba powinno dać radę. Jak ma hamulce, to tak. No ma hamulce. To dobrze. Od 76 roku jest ta. O, to ładnie. No. Kupiłem Pewnie ją, zadbana. Kupiłem ją z Pegeru za 10 000. Dobry interes. Tak. Kupiłem, kurde, kierownik mówił, flaszkę postaw, mówi, oleju nic nie kapie, zobacz, mówi jak. Przyjechałem do domu traktorem, wannę pod ciągnik, olej spuszczam, a tam nie ma oleju nic. Jak nalałem, to dookoła, wszędzie leciało. Czyli już wyleciał. Cały ciągnik rozebrałem w proszek, skrzynię biegów, wszystko. Porozbierałem w proszek, kurczę, Czyli to, co mówiłem, dobry interes, to niedobry interes. i od nowa ją zrobiłem. A częściej tam pokupowałem, bo to częściej tanie były od tego. No. I jeszcze takie możliwie dobre. Teraz to takie trochę gorsze robią. No. No. Dobry? Klucz. No dobrze. Dobra. Ja idę szykować. Niekoniecznie, byle on miał hamulce, nie? No wiem. Zaraz zobaczymy, co ja będę mógł zrobić. Tam do Adriana też woziłeś, czy nie? No byłem tam kilka razy. To u nich to wesoło jest. No, szczególnie Marek jest tam, kurde. Początkiem oglądałem, jak pół przywieźli, później to. Dobry? A to pan Piciu jednak. Jednak tak, a co? Witam Może być? serdecznie. Może być, jak najbardziej. Często pana oglądam. Bardzo miło pana poznać. Dziękuję bardzo. Nagrywać mogę. No niech ty tato coś tu oleci. A niech wyleci. Ale dużo Dużo leci. jest, to wyleci. A nie lepiej dużym traktorem, że nie tchnie? Czy coś? Nie, On jest dosyć nie, ciężki, nie? Nie, myślę, że kurde, Zresztą wiesz. pan ma doświadczenie tu. Rozrzutniki obornika i przyczepy Bergman. Niezawodność i wysoka jakość wykonania. Wiesz, ja tylko mówiłem, że muszą być hamulce. No to Na jedno koło jest, proszę pana. nie, oba hamują. Ale Nie się. Sprawdzał przed chwilą. No patrz, Że pana nie będzie, że pan gdzieś tam pojedzie, bo gdzieś oglądałem filmiki, że pan gdzieś tam jeździł, ale to widzę, że pan szybko wraca. a czy filmiki zawsze mają opóźnienie? Tak, ja sobie no to zdaję może sprawę. sobie oglądać Jarek teraz tą przyczepę. Słucham?
Chyba to już 14. A ma pan też przyczepę? No. Nie wiem, czy tyle opuścimy. Dziadek był dobry też. Nie? Tak, świętej pamięci już. No, szybko się wiesz. No. Teraz zobaczymy, co tu kurde będziemy mogli. A ty podniesie tyle, czy nie? Wiesz co? Podnieść to może tego, tylko mi chodzi... O. Najwyżej bym podrzucił klocek, żeby on tylko trochę... A dolny zaczep? No, tylko dolny. Tylko dolny to wchodzi dokładnie. No. No W tej ja chwili... szybko odczepię tamten traktor, tato i zaczepię tamten i już. Nie, no jak chcecie, no nie ma problemu, nie? Bo tutaj zrobimy najwyżej, nie? To czekaj, Jarek... Kultywator odczepię. To ten ciągnik weź. Bo od pługa odczepimy. No i tak będziemy odczepiać, nie? Bo będziesz A siał. jak skończyłeś, no to możemy Mam odczepić. przygotowane jest tam 60 hektarów do siania, do owsa. No. Też dopiero skończyłem wczoraj orać, bo było poplon, nie? No. No, nie można było orać szybciej, nie? A teraz były znów mokro, nie można było wjechać, dopiero teraz wjechało się. Teraz dopiero. No, O! Gęś przyszła. Gęś? No tu. A no tak, ona podwórka pilnuje, ale tak pilnuje, że lis 17 tych wziął. Kur. No, teraz ostatnio To słabo gęś pilnuje. A teraz po polu orałem, to tak, patrzę, tutaj biała kubka, piesz, tam Aha. biała kubka, piesz. Czyli wynosił. Tak wynosił. No już bardzo dużo. Jenoty są, lisy są, borsuki są. To jest na co polować. No Szczególnie nie, na tak borsuki. samo, nie. A wczoraj tutaj, bo tu mamy takie dosyć dużo wróbli jest, nie? No. U nas też, kurde, to jest Jaszcząb. masakra czasami. I jaszcząb ptasi gonił wróble. No. A wróble to ten teren znają. No. I mam taką werandę tam i jest oszklone. No. Nie? I tak, wróble pofrunęły prawą stroną, a on na skróty chciał. I w szybę jak przyłożył, No. i kurde, na podwórku Arek przyjechał, mówi, ty ojciec mówi nam, mówi ten, ptak jakiś jest, mówi na podwórku siedzi. Nie, a kot przyszedł, bo tam ze wsi kot tu przychodzi do jedzenia. No i patrzę się, kurde, on skrzydło ma. Aha. I go tam mam w kantorku zamknięty, będzie jechał do koszania, to zawiezie go. Albo taka jest tutaj córka leśniczego, ona się zajmuje takimi tymi rzeczami, ona też z techniką leśnego chodzi. To może tam zanieść, może skrzydło. No. No ale tak się zapomroczył, kurde, nie? No tak nieraz jest. Wróbelka się goniła, to wróbelek. No. Ja kiedyś szedłem wynieść śmieci, kurde, z domu, nie? I też tak, kurde, ja tego nie widziałem, tylko później na kamerze sprawdzałem, nie? Że ten łabędź, leciał sobie łabędź i się wzbijał, nie? Ale kurde, już mu brakowało do wzbicia i wiesz, że nie chciał w te drzewa, to wiesz, zrobił zakręt w prawo, a tam był dąb. Ja akurat tam szedłem wynieść śmieci, kurde, do kosza, a u nas taki dąb jest, kurde. I no, słyszałem trzask, raz, ja mówię, co jest, kurde, nie? Pach, leży, kurde, od razu łabędź. Na mnie, ja mówię, kurde, dobrze, że brama otwarta, poszedł od razu, nie? Zabijają się, odruty się zabijają. Wiesz, ja kurde, wiesz, nie wiedziałem, co się dzieje w ogóle, nie, na początku. Później w kamerze patrzę, że on już tam próbował, ale nie dał rady i poszedł tu, kurde, na dąb, nie? Dobra, ja zjadę. Dobra, spoko. No, jak łabędź. O, ta jest, tu jest inna felga. Widzę, że 60 w kolorze tak jak powinna. Stosownym. Stosownym. Ale widzę, że felga inna już. Tak, dokładnie. Trzeba Pan przyjechał, długo pan czekał? Nie, chwilę. Pan akurat też chciałem dokumenty pozałatwiać, wszystko szybko, ten zwrot dostać, tu tamto. No, spoko. Dopiero mi pani zrobiła. Mam nadzieję, że na pewno jest teraz
dzień dzisiaj przed panem? No jeszcze mam gdzieś tam za Koszalin zrzutkę i przyczepę też gdzieś tam koło Koszalina i wtedy powrót już, nie? I do bazy. I do bazy. Pan stamtąd wszystko jeździ z Tak, Tarnowa. tak. Wszystko z Tarnowa, chyba że z punktu coś jest do zabrania, nie? No to wtedy tam przywożę na Tarnowo. Poza tutaj w tym Podgajach. Zależy o jakich pan myśli, bo są tutaj Podgaje, Lublin. No, tak, nie, po całej Polsce są, nie? No tutaj najbliżej to są Podgaje, nie? Będzie trzeba podkręcić teraz. Chyba, że damy... A damy o niżej? Nie da. Kurde, bo nie wiem, czy tyle będę mógł podnieść tam, nie? Przy ładowarce. Chyba, że bym ten kicz założył, ale... Nie! Zobaczę tylko, czy po prostu ładowarki nie będziemy... Gdzieś nie oprze. Nie, chyba. Lepiej patrzeć. Nie oprze się. Czekaj. Poczekaj chwilę. Jeszcze sekundę. I bylebyś za ostro nie wszedł, bo tam jest blisko ładowarka. Dokładnie i delikatnie, bo z tyłu jest ładowarka blisko. No dobra, co będzie to? Dobra? No co, pas już mogę z tej odpinać? Możesz. Ja tylko go przypiąłem, żeby wiesz, za daleko nie cofnął. Będzie słychać jak się mówi. Ale jest dobrze. Tam już odpiął pas, także Już? jest wolne. Tak, pomału możesz na to jechać. Ale do przodu. Tylko tą rączkę. No. Nie, rączka... Zdecydowanie do przodu. O. Najazd w razie czego rozszerzyć, czy tak? Tak, można rozszerzyć, jeżeli tam będzie brakło, nie? Dobra. Jedź na to jest. No. I elegancko. Tą klapę jakbyś chciał otwierać, to tam ja spiąłem opaską, że trzeba przy hamowaniu czasami, wiesz, no, że przy hamowaniu, wiesz, nie trąciła tego daszka. Pytał, czy można nagrywać, ja mówię, że w teorii to nie, bo się wstydzę, bo wszyscy mają takie piękne gospodarstwa, ja mam jakie mam, nie powiem czym. Jakie? Nie, jak ja widziałem po filmikach, kurde, ale pan w miejscach jeździ. to jest złe gospodarstwo? No, znaczy nie mówię, że jest złe, ale wie pan, hala trzeba całą pomalować, wie pan. Ale takie Ciągle rzeczy... się te koszty tak odsuwa, no w tym roku... Ale to ja wiem, że to tak jest. Ogarniam, nie? Ale to jest, kurde, powiem ci, że tak w porównaniu do niektórych. No może i tak, ja nie mówię, że nie, ale jak oglądam filmiki, to pan przeważnie w takich fajnych miejscach jest. Nie zawsze. Nie zawsze? Nie No, zawsze. Chyba, że pan nie nagrywa. Weź w Plutyczach. Tam akurat u tego, co tam zawoziliśmy kombajn, było ładnie, nie? Dosyć, nie można powiedzieć. Ale Andrzej Gienek? A to tacy duży gospodarze, nie? Ten pan Andrzej, jak No. tak gdzieś tam oglądałem, nie? Że to takie Mi- gospodarstwo spore jest. Ale najgorsze we wsi to było. Aha. Ale słyszałem teraz, że niby odchodzą, nie? Z programu. Coś tam, kurde, mi się gdzieś tam knęło, ale nie miałem Pierwszy raz okazji u jeszcze. pana u tego Jokera oglądałem, nie? Aha, u Adriana. Tak, Ładjana, dokładnie. U nich tam. Dobra, pomagam panu spakować. Śniadanie jakieś ma pan ochotę? Zapraszam. Kawę wypiję, to nie powiem, że nie, na szybko. Kawę to będzie musiał pan robić, bo jestem nie ekspresowy, nie pijący kawy. Znaczy nie musi być z ekspresu. Nie daleko? musisz wchodzić, ja tu, kurde, zawsze tu. Na środek? No, dokładnie. Jak oglądasz filmy, to zawsze wiesz, że tu. Rano jest, kawę trzeba wypić. A śniadanie jadłeś? Śniadanie zawsze tam żona mi szykuje. Także mam.
Jeszcze nie jadłem. Nie, jeszcze nie jadłem. Jeszcze głodny nie jestem tak mocno. Bo czasami to już człowiek później takie ssanie czuje, nie? To wtedy tak. A tak najlepiej gdzieś robić. 60. Mniej więcej chyba gdzieś... Jak tak, żeś stanął mocno po skosie pewnie. W zeszłym roku sobie założyłem układ kierowniczy, ten hydrauliczny. Aha, ten hydrauliczny, no. Gdzieś tu z tego rejonu. Z tyłu? No, tu z tyłu. A nie widać, żeby kapało teraz, wiesz? Albo między skrzynią biegów a sprzęgłem tutaj, wiesz, tej skrzyni korbowej. Może tam gdzieś jest uszczelka. Wiesz, jakie to teraz jest. Wiem, ale bardziej mi tu pasowało tu, wiesz? Gdzieś po tej stronie, ale tak jakby od przodu mostu gdzieś tam, wiesz? Tak jakby gdzieś z tamtej strony. Trzeba by jeszcze raz wjechać na jazdę. Jak zaorze, to okej, tak przy tych drzewach, bo tutaj jest dużo korzeni czy coś tego, ale u nas jest bardzo dużo kamieni. Kamieni dużo. Kurde, ten pług to jest bardzo dobry. Na tych sprężynach. No, zajebisty pług. Nie wiem, czy nie jest najlepszy, ale tam oglądałem Korbanka, jak on ma na imię, taki przygórbawy. Paweł? O, Paweł. Paweł pokazywał ten pług francuski. Ten Gregora. Na hydraulice. Zajebisty też. Nie? On troszeczkę... Trochę inaczej jak to, ten nie? Wyrabia bardzo szybko piersi, a tamten idzie środkiem. Jak wyglądałem, to jest... Ja to zawsze mówię, Gregora pług to nawet jak jest źle ustawiony i tak dobrze orze. Ale jak ustawisz go dobrze, to wtedy ciągnik nie cierpi, nie? A ten kultywator to kupiłem od Szwedów, tylko były dwa. To jeszcze taki jeden od nich odkupił, a nie używał. Ja od niego odkupiłem i założyłem trzeci. Aha, trzeci rząd. No widzę, że właśnie doskonale, mówię, coś się tu działa, to to robiłem, to sam dorabiałem to. No. A to zamówiłem, tę rolkę i to sprężyna jest złamana. No, jedna. Patrz, nie było takich sprężyn, to założyłem taką. Nie, a to dobrze jak zagarnia, ale po orce tam gdzieś z bruzdy czy coś, to jest bardzo dobre. Tak zasunie. Jeszcze z przodu łychą się posunie, to dobrze. Się ma prawie. Dobra, bo tam widzę, że szybciej mi zwinie pasy, niż jak kurde tu coś zrobię. A tu się zawrócisz i tu postawisz samochód i pójdziemy, nie? No, spoko. Albo może tu, ale możesz rundę zrobić, bo tutaj nie ten. No, później, po kawie. To długi dzień. I nie panuj mi. Piciu jestem. Wiem, jak najbardziej. Nie lubię przez pan. A to w jedno miejsce? Ta ładowarka? Nie, dwa miejsca jeszcze. To gdzieś mam za Koszalin, a to gdzieś po tej stronie, tylko że pierwsze muszę ładowarkę zdjąć. To gdzieś po tej stronie, ale z drugiej strony eski. Tutaj mam taki kod rabatowy do wykorzystania w sklepie internetowym. Dziękuję bardzo, na pewno skorzystam, jak najbardziej. Na pewno tak, nie? Dzięki Przyda się. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.